Wzrost gospodarczy wydaje się być na ustach wszystkich, już nie tylko ekonomistów, ale i polityków. Jego wahania i prognozy tych wahań budzą bardzo silne emocje. Przeciętny student wie, że to wzrostowi gospodarczemu mieszkańcy, zwłaszcza krajów rozwiniętych i tych szybko się rozwijających, zawdzięczają szeroki wachlarz produktów konsumpcyjnych, samochodów, AGD, ubrań, technologii, nawet mountain bike'ów. Pewnie też, gdy spojrzy głębiej, zrozumie, że to jemu też zawdzięcza szybko zmieniające się gusty, upodobania, style i bieg życia. Wydaje się on nieodłącznym partnerem życia twojego, mojego i pokolenia twoich dziadków, a wcześniej. Na to pytanie odpowiemy sobie w tym filmiku. Spróbujemy naszemu wzrostowi gospodarczemu nadać perspektywę historyczną. Zaczynając do początku. Zauważmy, że wzrost gospodarczy na przestrzeni dziejów jest zjawiskiem stosunkowo młodym. Początkowo, do XVIII wieku, był bardzo nikły, bliski zeru. To tymczasowe wzrosty o bardzo niewielki procent, 0,5–1%, były przerywane przez kryzysy zachodzące w rolnictwie i przez wojny, które tworzyły pewien rodzaj cyklów koniunkturalnych. W rezultacie ludność była stosunkowo mało zamożna i ten sam styl życia był powtarzany przez rodziców, dzieci, wnuki, prawnuki, co miało odbicie w wolno zmieniającej się kulturze, zwyczajach, prądach literackich. Ludzie nie mieli wrażenia dokonującego się postępu. Okresy koniunktury, prosperity były raczej krótkie. W czasie ich trwania utrzymująca się w tamtych czasach wciąż wysoka płodność kobiet owocowała silnym przyrostem naturalnym, także więcej dzieci przeżywało. Taki stan dobrobytu przy braku postępu technicznego nie mógł się utrzymać długo. Dostępny produkt musiał być rozdzielony na coraz więcej osób, co prowadziło do konfliktów zbrojnych o zasoby, ziemię. Czasem, jak zauważył Thomas Malthus, natura sama się regulowała, zsyłając na ludzkość różne zarazy. Pytanie, czy COVID jest tego typu zarazą? W efekcie, w wyniku wojen i zaraz, ludność się zmniejszała i po zażegnaniu katastrof znowu przez jakiś czas mogła cieszyć się dobrobytem. Ta sytuacja zmieniła się w połowie XVIII wieku. Tu mamy do czynienia ze zjawiskiem tak zwanego take-off. Take-off. Tak się nazywa moment w historii dziejów gospodarczych, kiedy wzrost gospodarczy zaczyna przyjmować w sposób trwały wartość według niektórych 0,5%, według innych 1%. Przyczyny tego stanu rzeczy można szukać w rewolucji rynkowej, czyli wzrostu udziału gospodarki tzw. rynkowej. Właściwie ten proces zaczynał się już od XVI wieku. Jednak najbardziej z tym zjawiskiem jest utożsamiana rewolucja przemysłowa. Jej pierwsza faza, obejmująca lata 1750–1830, dotyczyła zwłaszcza sektora energetycznego, przemysłu tekstylnego i metalurgii. Druga rewolucja przemysłowa, symbolizowana przez te ścięte drzewa, obejmowała lata 1860–1900 i była związana z postępem w dziedzinie elektryczności i chemikaliów. Mówi się także o rewolucji ludnościowej, ale nie takiej jak wcześniej, wpływającej na osłabienie rozwoju, ale takiej, która wzmagała rozwój gospodarczy. W wyniku tychże rewolucji dokonujących się w Europie Zachodniej, przeniesionych później drogą powiązań politycznych do Stanów Zjednoczonych, następuje silne zróżnicowanie poziomu życia między krajami doświadczającymi tego wzrostu, a krajami tego niedoświadczającymi. Rozpoczyna się okres bezpardonowej dominacji Europy i Ameryki Północnej.
Zawirowania polityczne XIX wieku, czyli zmieniająca się arena polityczna związana z dążeniami niepodległościowymi, które wyznaczyły przebieg wiosny ludów w latach 1848-49, jak też czas odkryć naukowych, naukach ścisłych, idee humanizmu wspierane też przez ruch masoński rozwijający się we wszystkich wspomnianych krajach, tworzyły podstawę do zwiększenia dobrobytu przez wzrost gospodarczy. Osiągany postęp gospodarczy z powodu jeszcze nie w pełni wykształconych struktur demokratycznych i monopoli na rynku odbywał się kosztem uboższych warstw ludności, zmierzających się z wysokimi cenami na rynku i niskimi płacami. Wojny światowe w pierwszej połowie XX wieku, przerwane po drodze pierwszym wielkim kryzysem światowym, który spowodował zlecenie z tego drzewa, był pokłosiem istniejących napięć braku regulacji rynku. Dopiero jednak po II wojnie światowej względna stabilizacja, plan Marshalla dały znów, zwłaszcza jednej części Europy, szansę na doświadczenie namacalnych, materialnych konsekwencji wysokich ścieżek wzrostu gospodarczego, jak ten dom. Tu możemy wyróżnić 3 okresy. Pierwszy okres to lata 1950-1973, charakteryzujący się umiarkowaną złotą fazą Golden Age. Faza ta zakończyła się kryzysem naftowym, który spowodował wzrost kosztów produkcji i zahamował produkcję w wielu krajach. Był to tak zwany szok podażowy w krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Miał też inny wymiar wiążący się ze spadkiem cen surowców, co skutkowało długoterminowymi konsekwencjami dla krajów Afryki żyjących z eksportu tych surowców. Drugi taki okres to lata 1974-1989. Określa się go jako zawirowania i tygrysy, turbulence and crisis. W tym okresie w niektórych krajach następuje silne uprzemysłowienie, szybki postęp, szybka ścieżka wzrostu gospodarczego. To tak zwane tygrysy azjatyckie, a wśród nich zwłaszcza Korea. W końcu lat 80. zmienia się polityka gospodarcza Chin. Prowadzona jest w połączeniu z polityką ludnościową jednego dziecka i związana jest z większym przyrostem gospodarczym. U schyłku tego okresu proces wzrostu obejmuje też Indię i Bangladesz. Okres ten kończy się rozpadem Związku Radzieckiego i zjednoczeniem Niemiec. Trzeci okres to tak zwane przejścia i zawieruchy, transition and turmoil. Kraje transformacji, kraje byłego Związku Radzieckiego przechodzą na ścieżkę rozwoju charakterystyczną dla krajów zachodnich. Stopniowo przyjmują mechanizmy gospodarki rynkowej. Podziału już nie wyznacza jak wcześniej żelazna kurtyna, ale raczej możemy wyróżnić bogatą północ i ubogie południe. Gdy prześledzimy wzrost gospodarczy w latach 1961-2020, możemy zaobserwować wysoki poziom wzrostu do lat pierwszego kryzysu naftowego, gdy nastąpił spadek. Następny taki spadek to drugi kryzys naftowy. Widać, że średnie przyrosty w gospodarce są dużo słabsze. Zależą one, jak już było wspomniane, od podziałów różnych krajów. Później wchodzimy w okres coraz mniejszych średnich poziomów wzrostu gospodarczego. Rok 2020 przynosi nam pandemię, reakcję na nią i jej konsekwencje. Niespotykany od kryzysu lat 20. silny spadek wzrostu gospodarczego od 3 do 11% i zmiany w wielu obszarach naszego życia.